Pokój, dobro, pozdrawiam serdecznie. Z bardzo niebezpiecznego miejsca, ponieważ przygoda, po prostu czuję zew przygody, jestem w lesie i odwala mi troszeczkę, mówiąc takim językiem bardzo prostackim. To co to znaczy? Że człowiek, kiedy jest w lesie, czuje się różnie. Las odsłania w nas różne stany. We mnie budzi zew przygody, po prostu, że mam potrzebę wejścia na takie drewno i ryzykowanie, że wpadnę do rzeki, której głębokość jest gdzieś do kolan. Ale to zawsze ryzyko, ponieważ jest ryzyko, jest zabawa, albo szpital, albo sława, jak mówił poeta. Dzisiaj odcinek poświęcimy takiemu podstawowemu narzędziu, które towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat tak naprawdę w różnych formach. Mówię o nożu. Ja mam bardzo prosty nożyk. Prosty, ale jest bardzo dobry, bo jest ostry. A podobno najlepszy nóż, jaki istnieje, to ten, który masz w ręku. I wszystko zależy po prostu od umiejętności, Twoich umiejętności posługiwania się tym nożem. A więc mamy ten nóż jako takie narzędzie, które służy właśnie do wystrugania patyczka, do zrobienia haczyka, na którym można powiesić coś, garnek nad ogniskiem, do ogólnie zabawy różnej i do ćwiczenia się w różnych umiejętnościach. Gdyby ktoś chciał sobie poćwiczyć takie rzeczy, jak praca nożem i taka umiejętna praca nożem, która się nie skończy ucięciem palca, proszę sobie zobaczyć poradniki, filmy i książki Morsa Kochańskiego, Kanadyjczyka, którego rodzice byli naszymi rodakami, a Mors już był Mors, którego imię miało brzmieć Morris. Właśnie coś tam wyszło, jakiś błąd i stał się Morsem, ale był rzeczywiście bardzo znanym takim bushcrafterem, czyli takim człowiekiem lasu, który wiele osób do tej pory inspiruje. Zmarł niedawno, kilka lat temu. Bardzo ciekawa postać i rzeczywiście dużo się można od niego nauczyć. Łącznie z takim patykiem do ćwiczenia umiejętności nożowych. Ale teraz przejdźmy do życia duchowego. Nóż. Więc nóż jest takim bardzo podstawowym narzędziem i używanym też w formie scyzoryków. Na przykład to jest bardzo ciekawa rzecz, że już chyba najstarszy scyzoryk, jaki znaleziono, ma 2,5 tysiąca lat i był w takiej formie, jaką znamy, czyli był składany. Co to znaczy? Że człowiek potrzebował tego narzędzia, które ciągle miał przy sobie, bardzo blisko siebie, ponieważ może wykonywać nim bardzo dużo różnych czynności. Dzisiaj się czymś takim zestawem przedmiotów codziennego użytku, który codziennie mamy przy sobie, nazywa się skrótem EDC. Przetłumaczymy, to na polski się tłumaczy ekwipunek dźwigany codziennie. I mogą to być taki zestaw, który myślę ma każdy z nas: klucze, portfel, komórka. Jak to przenieść na teren życia duchowego? Myślę, że tym warto sobie pomyśleć o takim swoim EDC codziennym, takim ekwipunkiem duchowym dźwiganym codziennie, EDDC. Co to może być? Niektórzy z nas bardzo lubią różaniec nosić przy sobie w jakiejś formie mniejszej lub większej, na palcu, na nadgarstku czy w kieszeni. Ja mam taki tutaj, może nie wpadnę do tej rzeki, ale mam tutaj przy pasku właśnie swój różaniec, to jest moje EDC, można powiedzieć. A przy kluczach noszę jeszcze malutki taki nożyk, który mi się przydaje do różnych tam takich codziennych rzeczy. Ale myślę, że to jest coś takiego, co każdy sam wypracowuje, jakby dostosowując do własnych potrzeb, bo to jest istotne, że nie ma sensu kopiowanie czyjegoś zestawu, który on dźwiga przy sobie codziennie, ale warto mieć po prostu swój zestaw. I mam na myśli na przykład kwestie jakichś modlitw, które odmawiamy, czy sposób przeżywania swojej religijności, pobożności, który wyraża się w różnych rzeczach. To jest, tak sobie myślę teraz o moim dziadku świętej pamięci, Marku, którego EDC, który miał w swoim takim EDC telegram do świętego Józefa na przykład, taką formę modlitwy, i zawsze, kiedy przychodziła jakaś sytuacja trudniejsza, on mówił: muszę wysłać telegram do świętego Józefa, bo on mi zawsze pomaga. Więc to jest taka wskazówka, że wypracowujemy sobie po prostu taki zestaw swój codzienny, pewnych modlitw czy jakiejś pobożności, ale uwaga, jesteśmy gotowi do tego, żeby to się zmieniało, żeby to po prostu nie była stała rzecz, bo warunki życia się zmieniają i wymagają od nas właśnie dostosowywania się do tych warunków. To jest bardzo ważna zasada
też przetrwania, że właśnie tak jak się powtarza w mądrych książkach o survivalu, że przetrwa dostosowany, czyli ten, kto potrafi dostosować się, odnaleźć się w rzeczywistości, który nie walczy z naturą, tylko po prostu jakoś próbuje znaleźć swoje miejsce na jej łonie po prostu, tak jak ja na przykład teraz na tym drzewie. Ale druga rzecz, która przychodzi mi na myśl, kiedy trzymam w ręku nóż, jak to brzmi na pobożnym filmiku z zakonnikiem na drzewie, ale jest taka, że to jest przykład, do którego się często odwołuję, kiedy z kimś rozmawiam o pokusach na przykład, że nóż sam w sobie no jest po prostu nożem, a od tego, jak go użyję, zależy, czy to będzie właśnie dobry czy zły kontekst. I podobnie jest z myślami, które właściwie są jakimiś pokusami w nas. Sama pokusa jeszcze nie jest grzechem, ona jest po prostu jakąś informacją o tym, co jest w moim sercu, o pewnej możliwości, która się pojawia przede mną i ona sama w sobie jest obojętna. Dopóki nie zdecyduję, co z nią zrobić, czy ją po prostu odciąć, czy właśnie rozwijać i za nią iść, to dopóty ona będzie po prostu czymś, co tylko jest, ale nie ma na mnie żadnego wpływu. Także taka podpowiedź o nożu. Tak samo nóż. Dopóki trzymam go w ręku, nie używam go do jakiegoś celu, no jest po prostu nożem, ale kiedy chcę kogoś zranić lub nie daj Boże coś gorszego, no to wtedy już rzeczywiście on się staje narzędziem jakiejś tam zbrodni czy krzywdy, ale może też mi służyć po prostu jako narzędzie codziennego użytku. Także to takie skojarzenia, podpowiedzi w temacie pokus, ale też w temacie tego ekwipunku dźwiganego codziennie. A teraz schodzę z tej gałęzi, ponieważ ledwo już stoję, operator jest już w rzece. Możemy tego wszyscy już nie przeżyć, dlatego po prostu lądujemy z tym odcinkiem. Żegnam, do zobaczenia w kolejnym spotkaniu w lesie.